Clarkson nas wszystkich oszukał. Zapewne większa część z Was oglądała jeden z odcinków 15 sezonu Top Geara, w którym Jeremy wywracał trójkołowca Robina w każdym możliwym momencie. Przyznali się, że przerobili wóz na potrzeby show, majstrowali m.in. przy mechanizmie różnicowym. Co ciekawe, wóz na tyle się spodobał ekipie, że każdy ze Świętej Trójcy sobie taki kupił jako wóz firmowy. Ja jestem Krzysztof, oglądacie kanał Gianni Mobilni i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia filmu, w którym przedstawię Wam moje ukochane auto, jakim jest trójkołowiec Reliant Rialto GLS. Skoro wywołałem do tablicy Top Geara, warto zaznaczyć, że to nie jest ten sam model, który występował w show. Jest to model Rialto, czyli następca kultowego Robina. Co go wyróżnia? Ano między innymi bardziej aerodynamiczne nadwozie, stabilniejsze prowadzenie przy wyższych prędkościach, a także mniejsze zużycie paliwa. Zwróćcie proszę uwagę, że ten malutki, uroczy kluczyk służy zarówno do otwierania maski, drzwi, kierowcy, a także pasażera oraz klapy bagażnika. Wygląda niczym kluczyk od pamiętniczka złotych myśli naszej młodszej siostry. Model Rialto produkowany był od 1982 do 1998 roku. Mój egzemplarz jest z 1987. Co mamy pod maską? No, brytyjską myśl techniczną, czyli 850 cm, 4 cylindry o astronomicznej mocy 40 koni mechanicznych i 62 Nm. Psotny wiatr nam właśnie zamknął maskę, no i złamał nam zamek. Stosunek masy do mocy wynosi 10,9 kg na jednego konia mechanicznego. Napęd mamy na tylne koła, a skrzynia jest czterobiegowa. Wóz wnosi na wagę jedyne 436 kg. To zasługa m.in. tego, że karoseria jest wykonana z włókna szklanego. Z plusów to ruda nie tańczy jak szalona. Zapytacie, jak wypadają jego gabaryty na tle poczciwego maluszka, czyli Fiata 126P? No to tak, Rialto jest dłuższy o 35 cm, jego rozstaw osi jest dłuższy z kolei o 31 cm, a na szerokość jest szerszy aż o 10 cm. To teraz palimy maszynę na zimnym. Zapewne jesteście bardzo ciekawi, ile taka zabawka kosztuje. No to w UK bazę możecie kupić za okolice plus minus 500 funtów. Zadbany egzemplarz to już jest koszt rzędu kilku tysięcy funtów. Aczkolwiek widziałem wariatów, którzy wystawiali swoje zabawki za 10 tysięcy funtów, a nawet i więcej. Jako ciekawostkę podam Wam, co i ile mnie na przykład kosztowało przy odbudowie auta. Gaźnik 744 zł. Aparat zapłonowy 620, pompa paliwa 262 zł, kompletny układ hamulcowy 1512 zł, a opony 858. A teraz, kochani, udajemy się na przejście graniczne w Kołbaskowie, gdzie sprawdzimy 0-100, a także prędkość maksymalną. Temperatura silnika w normie, zbiornik jest w połowie pełny, także mamy jakieś 13,5 litra. No co, nie ma żadnych wymówek, temperatura jest idealna, oby wyniki były jak najlepsze. Aha, jeszcze warto podkreślić, że moja waga plus waga operatorki to 120 kg. No to ogień na tłoki. Ostudźmy na moment emocje i umyjmy auto. Za symboliczną piątkę z brzydkiego kaczątka zrobimy z niego Krzysztofa Rutkowskiego na salonach. A teraz zapraszam serdecznie na pokład. Jest to wersja GLS, czyli topowa w gamie. Co ją wyróżnia? Ano m.in. skórzany wieniec kierownicy, radyjko, czy też sztruksowe fotele.
Stylowe tureckie dywany to nie jest standardowy element wyposażenia pojazdu. Jest to pamiątka po mojej babci. Jedne źródła prawią, że prędkość maksymalna tego bolidu jest to 80 mil, inne z kolei, że jest to 100 mil. Przekładając to na kilometry, jest to prędkość maksymalna na poziomie albo 128 km, albo około 160. Jak będzie, no to zobaczymy. Ja już miałem kilka podejść do tego, ale zweryfikujemy to przed kamerami. Przed nami odcinek bez ograniczeń prędkości. Sprawdzamy VMAX. ...94 bieg. Ogień. Mamy 110. Lewy pas. 120. Licznikowe 130. Dobra, odpuszczamy, bo operator ma pełne gacie. Pamiętajcie, drogie dzieci, że imponująca to jest jazda, ale z przepisami. Fotele bez zagłówków są niezwykle komfortowe. Mój kierowcy został wzbogacony o kruszce, takie jak drewno. Zespół przeciążeniowo-bólowy występuje po około 2 godzinach. Po 3-4 jest to już kompletny masochizm. Zwróćcie proszę uwagę, jak imponujący jest zakres regulacji fotela za pomocą tejże dźwigni. Jedziemy do przodu. O! Przód na maksa, a teraz tył. No i dobra, co my tutaj mamy z dobrodziejstw? Bardzo pakowną półkę. Tutaj mamy woltomierz, radyjko, stylowy zegarek. Tu mamy regulację powietrze, ciepło, zimno, mamy ssanie, mamy światła awaryjne, światła przeciwmgielne, światła. Z kolei po prawej stronie mamy ogrzewanie tylnej szyby, a także wentylację. No i dobra, szanowni państwo, teraz lecimy z prezentacją świateł. Kierunkowska z prawej, kierunkowska z lewej. A teraz klakson. Jedna centralna wycieraczka, tak samo jak we współczesnych hypercarach takich jak Pagani, czy też innej wszelkiej maści Koenigseggi. A teraz pełna moc pracy wycieraczki. Sprosta największej burzy. A jak sobie radzimy z policjantami? Ano właśnie tak. Bierzemy elegancko środkiem, możemy też jak najbardziej bokiem, a na tych agresywnych to nie ma siły. Musimy zwolnić niemal do zera, bo wóz się rozpadnie. Boczki drzwi są bardzo proste. Mamy stylowe klamki, niezawodny system Corbotronic, a także pakowne kieszenie. Słuchajcie, to jest niesamowite, że te fotele, żeby wpuścić pasażerów na tylnej kanapie, trzymają się na tej oto agrafce. Meldujemy się z tylnej kanapy. Miejsca, jak widzicie, jest bardzo dużo. Ja mam 1,70 m z groszem. W każdej płaszczyźnie miejsca mam pod dostatkiem, zarówno nad głową, jak i po bokach. Z dobrodziejstw mamy dla pasażerów tylnej kanapy chociażby pasy bezpieczeństwa. Zapinaje się w ten sposób. Oparcie tylnej kanapy oczywiście możemy złożyć w bardzo prosty sposób za pomocą tychże dwóch dźwigni i mamy dostęp do bagażnika. Dobrze pamiętam swoją pierwszą przejażdżkę Rialto. Miało to miejsce w 2019 roku. Akurat byłem po seansie filmów Rockiego. No i wyobraźcie sobie, odpalam auto, pokonuję pierwsze metry, a w mojej głowie grał utwór zespołu Survival, Eye of the Tiger. To akurat piosenka z trzeciej części Rockiego. Dodaję gazu i słyszę w głowie ryki tygrysów, które były w tym utworze. Redukcja biegu i słyszałem te same ryki. Tego nie da się opisać słowami. Żeby nie było, ja doskonale wiem, że wymawia się Reliant, ale jesteśmy w Polsce i jest to Reliant. Nie wywrócicie się w zakręcie? No, jeszcze się nie wywróciliśmy. Trzymam kciuki, żeby się nie zdarzyło. Dzięki. Ale piękny sprzęt. Dzięki bardzo. Co, ścigamy się do następnych świateł? Pewka. No to jasne. Mamy kolejny, szanowni państwo, wypadek przy pracy. Nieszczelny tutaj wlew, z którego się lało przed chwilą paliwo przy fikołkach. Ale zaraz załatwimy tę sprawę. O, już powinno być wszystko
porządku. Wstyd się przyznać, ale nigdy nie zweryfikowałem, jak potrafi być to oszczędny wóz w trasie. Producent deklaruje, że powinien do 90 jadąc kilometrów na godzinę palić 3,9. Ja nigdy tego nie zweryfikowałem, a to dlatego, że wóz mnie prowokuje do szybkiej i dynamicznej jazdy. Tak jeżdżąc pali okolice 5 litrów, tak więc na pełnym baku mamy plus minus 500 km zasięgu. No a teraz coś dla tych, którzy twierdzą, że Reliant się wywróci na pierwszym, lepszym zakręcie. Lecimy teraz 90 km na godzinę i skręcamy w prawo zjazd. Redukcja. Ograniczenie 30. No i proszę. Jest na szafie 30, wchodzimy w zakręt, zero stresu, jak przyklejony i pełen gaz na wyjściu. Kiedy mamy pełne portki, a także odmawiamy różaniec. Na kolejnach punkt drugi, kiedy mijają nas z naprzeciwka rozpędzone samochody ciężarowe, a punkt trzeci, kiedy wieje mocny wiatr. Potrafi bujać tak autem, że przestawia woka mgnieniu o metr obok samochód. 50 na szafie, zero stresu, bardzo ostry zakręt, a w zasadzie na... Co do wyciszenia, to tutaj w zasadzie nie ma żadnego, jak to w stricte sportowym samochodzie. Do setki idzie w miarę porozmawiać, faktycznie już później trzeba mówić nieco podniesionym głosem, ale jak się idzie pełnym piecem i te prędkości powyżej 100 km na godzinę, no to już jest naprawdę bardzo głośno i rasowo. Mamy łuk, 120 prawie na szafie. Jak widzicie, wóz trzyma się jak zły i pełny gaz na wyjściu. Pompowanie przedniego koła jest bardzo przyjemne i bardzo proste. Wystarczy się położyć pod samochodem i już. Słuchajcie, a jak to jest z dziurami? Podstawowa zasada jest taka, aby nie brać ich na przednie koło. Jako celownik może posłużyć Wam tunel środkowy. Jaka jest skrzynia biegów? No najlepiej by było ją opisać słowami, że jest zabójczo szybka, a także precyzyjna. Mnie ona bardzo przypomina skrzynię z Hondy Civic Type R z UFO, gdzie skok jej był naprawdę bardzo krótki, a także precyzyjny. W dodatku ma bardzo fajny klank przy zmianie biegów. Posłuchajcie. Ten kierowca chyba chce nam coś zasugerować. Mamy małą awarię, ale zaraz jej zażegnamy. A co się stało? Umarł? Nie umarł. Jeden z przewodów się odczepił do gaźnika. Reakcje ludzi na auto są bardzo pozytywne. Zawsze lecą kciuki w górę, a także telefony do zdjęć. W pierwszym okresie, jak się poruszałem po Białymstoku, to miałem dosłownie kontrolę za kontrolą. Zawsze to były kontrole tylko, żeby pogadać, zapytać, co to za wóz i tak dalej. Czysta po prostu ciekawość. Rekordowego dnia miałem aż 3 kontrole. A teraz zapraszamy na wyścigi równoległe. No a teraz będziemy się ścigać z Land Roverem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Został bez szans. No i dobrze, kolejny bardzo mocny przeciwnik. Zobaczymy, jak pójdzie nam tym razem. No, została daleko w tyle. No i co? Mamy kolejny wyścig, tym razem Toyotka CHR. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mocny zawodnik. A, podjęła walkę. A, okej. Czyli przyznajesz oficjalnie, że przegrałeś? W życiu? No kurczę, to musimy się spotkać, jak będziesz miał prąd.
Ślicznie dziękuję, że obejrzeliście nasz film. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję. Niebawem kolejne epickie produkcje. Innymi słowy, śledź Dzianie Mobilni.